Nigdy nie wiadomo, co Cię może spotkać, także takie rzeczy mogą się faktycznie przydać. Nie wiem do końca, po czym jest ta pozostałość. Rozmyślam trochę o tej wieży widokowej, jak to ona będzie wyglądać i czy to udźwignę. Jak się w tak zwanym międzyczasie nic nie zmieni, no to widoki ze szczytu mogą być naprawdę zacne. Cześć, z tej strony Paweł. Witam Was dzisiaj z miejscowości Zbludza w Beskidzie Wyspowym, powiecie limanowskim, i stąd zaczynam wędrówkę na kolejny widokowy, ponad 1000-metrowy szczyt Modyń. Straight cruising, headed for bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Ten początek wędrówki przebiega dość długo asfaltową drogą w zabudowaniach, ale to nic strasznego, bo jak się tylko odwrócicie do tyłu, to już otwierają się piękne widoki. Kwitnie szczawik zajęczy. Z jego liści możecie sobie zrobić na przykład sałatkę, są jadalne. I możemy też zauważyć wczesną wiosną podbiał. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now. O, tu widzę na szlaku ktoś sobie zostawił białą broń. No, nigdy nie wiadomo, co Cię może spotkać, także takie rzeczy mogą się faktycznie przydać. Cały czas pod bronią trzeba być. Popieram, a tutaj komuś to zostawię, kto sobie tutaj to odłożył. Niech sobie leży dalej, a ja niebieskim szlakiem uderzam do góry. Of the rest that you are given. You gotta slow down and look around you, son. Give a lot and live a little. Work with what you got. Widzę, że droga pnie się coraz bardziej stromo i wchodzi do lasu, także odwracam się po ostatnie w tej części wędrówki widoki i zapraszam do lasu. Na Modyń dojdziecie na kilka sposobów. Z Przełęczy Cisowy Dział, to jest najkrótsza i najłatwiejsza trasa. Z miejscowości Łącko, żółtym szlakiem, to jest trasa najdłuższa. Ze wsi Wierzyka, czarnym szlakiem. Lub tak jak ja, niebieskim szlakiem ze wsi Zbludza. Wybrałem ten szlak dlatego, że jest mało popularny, a widoki zaczynają się już u podnóża góry. Zajdę na chwilę ze szlaku, bo widzę tutaj po lewej stronie dosyć ciekawy kamienny murek. Nie wiem, co to za konstrukcja, ale zaraz się przyjrzymy bliżej. Heavy, be the man. Just there, where you are. Do something, be the star. You gotta get going. Nie wiem do końca, po czym jest ta pozostałość, ten kamienny murek. Być może ma to związek z tymi starymi bukami, które tutaj rosną. Są 4. Może w jakiś sposób są odgrodzone tym murkiem. Modyń to
To jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego. Posiada dwa wierzchołki, 1028,5 metra i 1026,5 metra, które oddzielone są od siebie przełęczą. Dawna nazwa to Patryja, od drewnianej wieży triangulacyjnej znajdującej się kiedyś na szczycie. Dziś na szczycie Modyni, tak, Modyni, bo Modyń to góra rodzaju żeńskiego. Na jej szczycie znajduje się dzisiaj wieża widokowa, 27-metrowa, i ta wieża podbiła bardzo mocno popularność tego miejsca. Ale nie martwcie się, tak jak mówiłem, większość ludzi chodzi z przełęczy Cisowy Dział, także ja tutaj mam spokojnie i wy też będziecie mieć spokojnie, jeśli pójdziecie drogą, którą ja idę. Z wieży widokowej liczę na to, że zobaczę Tatry, Gorce, Beskid Wyspowy, Pieniny. No liczę na widoki, jednym słowem. Dlatego między innymi wybrałem Modyń na dzisiejszą wędrówkę. Easy now, you gotta get going. Easy now. Be hard working so you can be deserving of the rest that you are given. You gotta slow down and look around you, son. Give a lot and live a little. Work with what you got. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hidden. You gotta get going. Easy now. Nieuchronnie zbliżam się do szczytu. Słońce trochę zaszło. Zrobiło się nieco chłodniej. Las się trochę przerzedza. Ciekawostka dla Was jest taka, że na południowo-zachodniej ścianie Modyni znajduje się jakaś jaskinia, w której są podobno zapiski z lat 30. XX wieku. Znajdują się zaraz obok zapisków współczesnych wandali. Także już ktoś do tej jaskini dotarł. Ale taka jaskinia jest. Na wysokości mniej więcej 900 metrów się ona znajduje. Wędruję sobie spokojnie niebieskim szlakiem ze Zbludzy na szczyt Modyni. 4 km, niecałe 2 godziny spokojnego marszu. Dla każdego, myślę, szlak przystępny. Nie ma tutaj jakichś wielkich przewyższeń. Wiadomo, trochę kondycji się zawsze przyda, ale bardzo ciężko nie jest. Szlak jest dobrze oznaczony. Oznaczenia są na drzewach. Co kilkadziesiąt metrów nie da się zgubić. Jeśli miałbym porównać podejście na Modyń ze Zbludzy do podejścia na Ćwilin z Jurkowa, ma to sens, bo obie te trasy mają po 4 km w jedną stronę, oba szczyty są podobnej wysokości, no to zdecydowanie łatwiej jest tutaj na tej trasie na Modyń. Bardzo długimi etapami idziemy po płaskim, no prawie płaskim, lekko się szlak wznosi do góry. Nie ma aż takich przewyższeń jak na Ćwilinie. Idzie się bardzo wygodnie. Także która góra łatwiejsza? Modyń. Modyń zwana jest także Górą Zakochanych. Według legendy, jeśli spotkacie na szczycie swoją drugą połówkę, to do końca życia będziecie już razem. Inna legenda głosi, że zbójnicy ukryli tu zrabowane złoto. No ja bym chyba nie chciał nikogo w takim razie spotkać, bo kłopoty w życiu mi niepotrzebne.
Szczęścia do znajdowania pieniędzy też nie mam, także tym akurat się nie martwię. Rozmyślam trochę o tej wieży widokowej, jak to ona będzie wyglądać i czy to udźwignę, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że tak będzie. Praktycznie jesteśmy już pod samym szczytem, gdzie niegdzie jeszcze leży śnieg. Swoją drogą na Śnieżnicy na pewno tego śniegu jeszcze jest bardzo dużo, bo jak pamiętacie, Śnieżnica to szczyt w Beskidzie Wyspowym, na którym najdłużej utrzymuje się śnieg. No moi drodzy, jest dobrze, jest dobrze. Duża, solidna, a co najważniejsze, zabudowana wieża, także spokojnie sobie dam radę. Ja przed przyjazdem tutaj nie oglądałem zdjęć tej wieży, po to, żeby zostawić sobie taki mały element zaskoczenia. No i faktycznie, drewniana, porządna wieża. Zaraz idę na górę zobaczyć, co z niej widać. Solidna, porządna konstrukcja. Z dzieckiem tutaj wejdziesz bez obaw, że się wychyli, wypadnie, czy coś tam odwali, jakiś numer. Nie da się. Zabudowane pięknie, bez strachu. Tutaj ze szczytu wieży widokowej rozciągają się piękne widoki. Możemy zobaczyć m.in. Pieniny, Gorce, Tatry przy dobrej przejrzystości powietrza. Dzisiaj takiej nie ma, także Tatr nie widzę, ale to się wszystko zmienia. Także jeśli by postać tutaj dłużej, no to może by się coś odsłoniło. Widać też Beskid Sądecki i Beskid Niski. Także punkt obowiązkowy. Jak jesteście w Beskidzie Wyspowym, musicie tą wieżę odwiedzić właśnie dla tych widoków. Na wieży z każdej strony mamy przytwierdzone tablice z opisem szczytów, także patrząc wiemy, na co patrzymy. Bardzo potrzebna i przydatna sprawa. A druga rzecz jest taka, jest takie ułatwienie dla dzieci. Są takie duże szczeliny porobione, przez które dzieci mogą też te widoki podziwiać. Nie muszą być noszone na rękach, czy wychylać się tutaj jakoś za tą barierkę. No moi drodzy, jestem już na szczycie Modyni, 1029 metrów nad poziomem morza. Chociaż tutaj jest oznaczone 1028, ale na wieży widokowej jest 1029 metrów nad poziomem morza, a ja wieży, ponieważ wieża jest młodsza, powstała w lipcu 2021 roku.
straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zobaczyłem wszystko, co chciałem zobaczyć. Przez pewien nawet moment zobaczyłem Tatry, które lekko przebiły, później znowu się schowały. Także tak jak mówiłem, trzeba wyczekać te widoki, a jak wyczekacie, będziecie na pewno zadowoleni. 4 km tutaj na szczyt z wioski, z której startowałem. 4 km w dół, bo idę tą samą drogą. Z tym, że w dół wiadomo, że się zejdzie szybciej, około godziny mi to zajmie. No i co? Zachęcam do odwiedzin Modyni. Dla tej wieży widokowej i dla tych widoków naprawdę warto się tutaj wybrać. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!